Nie wiem, czy wiecie, ale na świecie istnieją miejsca, gdzie dożycie 100 lat nie jest niczym niezwykłym. Ludzie żyją tam 90, nawet 100 lat, a nadal chodzą na spacery, pracują w ogródku, spotykają się ze znajomymi i co ciekawe, nie mają jakiejś magicznej diety albo specjalnej technologii. Ich styl życia jest wręcz bardzo prosty. Po przeczytaniu kilku książek o długowieczności i też obejrzeniu materiałów na temat właśnie niebieskich stref, wybrałem dzisiaj 10 rzeczy, które chcę Wam pokazać, 10 nawyków, które te osoby robią nieco inaczej. A co najlepsze, możemy je wprowadzić tak naprawdę od dzisiaj. Kilka lat temu badacze zauważyli, że na świecie istnieją regiony, gdzie ludzie żyją wyjątkowo długo i te miejsca nazwali właśnie Blue Zones, czyli niebieskie strefy. To m.in. Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech czy Ikaria w Grecji. Dziennikarz Dan Buettner spędził lata badając tych ludzi i te miejsca i okazało się, że niezależnie od kultury i kraju łączy ich jedna rzecz, bardzo podobne nawyki. I tym zajmiemy się dzisiaj. Punkt pierwszy, Ikigai. Możliwe, że natknęliście się już na to piękne japońskie słowo w internecie, bo w temacie długowieczności pojawia się ono często. Ja swoją przygodę właśnie zacząłem od tych dwóch książek tak naprawdę, na których okładce jest to słowo i bardzo polecam, a witam. A co oznacza w ogóle słowo Ikigai? Oznacza powód do życia, czyli coś, co nadaje naszemu życiu sens. Jakaś rzecz, cel, który jest powodem tego, że wstajemy rano, że chce nam się wstać, chce nam się działać. Nie musi to być jakiś wielki cel, może to być tak naprawdę wszystko. Może to być ogród, rodzina, twoje hobby. Ważne, żeby dawał ci na co dzień tą energię, to, że myślisz o nim, że masz to poczucie celu. I to powtarza się właśnie w wielu badaniach, że taki sens w życiu, cel w życiu ma duże powiązanie ze zdrowiem i z długowiecznością. W książce Ikigai, japońskie sekrety długiego i szczęśliwego życia jest właśnie opisane, że na Okinawie ludzie pomimo swojego zaawansowanego już wieku dalej mają swoje małe cele i się ciągle rozwijają. Punkt drugi. Ruszają się naturalnie każdego dnia. Ale nie chodzi tutaj o to, że stulatkowie chodzą na siłownię. Ich życie raczej wygląda tak, że po prostu codziennie chodzą na spacery, pracują w ogrodzie, oddają się zwykłym pracom domowym, czyli zamiast intensywnych treningów, naturalny ruch przez całe życie. I tutaj oglądałem raz taki właśnie materiał, gdzie to chyba było właśnie na Sardynii, wypowiadał się taki starszy pan i też szedł sobie właśnie z reporterem po uliczkach i właśnie został zapytany, co u niego spowodowało to, że dożył do tego wieku i jest w tak dobrym stanie, w tak dobrej kondycji. No i on właśnie powiedział, że codzienne spacery. I jak ja staram się to praktykować, raczej też stosuję to na co dzień, to faktycznie, że słysząc to od takiej osoby, która jest w takim wieku i jeszcze widząc ją z uśmiechem w tak dobrej kondycji, to daje to dużo takiej pozytywnej motywacji, żeby robić to faktycznie codziennie, bo widać jakie to ma efekty na przestrzeni wielu lat. Punkt trzeci. Jedzą do 80% sytości. Tak zwana zasada Hari Hachi Bu. To bardzo dobry sposób na ograniczenie kalorii, trzymanie dobrej sylwetki i dobrego zdrowia. Czyli nie takie niedzielne obiadanie się pod tak zwany korek i później jeszcze deserek, a co tam wejdzie, tylko właśnie to, żeby wyrobić sobie takie zdrowe nawyki nieprzejadania się. Numer 4. Jedzą prosto i roślinnie. Dieta w wielu niebieskich strefach jest bardzo podobna. Opiera się na warzywach, owocach, roślinach strączkowych, oliwie z oliwek. Mięso i ryby też występują, ale raczej rzadziej. I tutaj jak najbardziej ja też się przychylam do tego i też staram się to stosować, czyli jak najmniej jedzenia przetworzonego, a jak najwięcej tego, co jest naturalne, tego, co jest proste. Numer 5. Mają codzienny rytuał redukcji stresu. Ta jedna rzecz łączy wszystkie długowieczne społeczności. Rytuał takiego codziennego odpoczynku. Może to być spacer, może to być sen, może to być spotkanie z przyjaciółmi, spotkanie na herbatkę. Chodzi o to, żeby mieć taki czas dla siebie, czas, w którym zwalniamy, zatrzymujemy się na chwilę, resetujemy nasz umysł, resetujemy nasze ciało. Numer 6. Nie przestają być ciekawi świata. Ken Moji, autor właśnie tej książki, którą tutaj mam,
Pisze, że jedną z najważniejszych rzeczy dla długiego życia jest utrzymanie ciekawości. Wielu stulatków uczy się nowych rzeczy. Zasada nigdy nie jest za późno. Rozwijają swoje hobby, są po prostu ciekawi świata i ta mentalna aktywność pomaga utrzymać mózg w dobrej kondycji. Numer 7. Cieszą się małymi rzeczami. Głównie w kulturze japońskiej jest to znane. Docenianie małych rzeczy. Rzeczy takich jak herbata, kawa, zachód słońca, spacer, natura. I faktycznie to działa. Takie poczucie wdzięczności, zadowolenia z takich małych rzeczy, jak zaczniemy je doceniać, zobaczymy, ile one nam dają i ile my możemy z nich wyciągnąć, pomimo że są to czasem normalne, codzienne rzeczy. Numer 8. Mają silne relacje z innymi, bo samotność w dzisiejszych czasach niestety jest jednym z większych problemów zdrowotnych w wielu krajach, który wpływa zarówno na nasze zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Dlatego ważne jest, żeby mieć przy sobie bliskie osoby, rodzinę czy znajomych, spędzać z nimi dużo czasu, wspólne posiłki, wspólne wyjścia, po prostu spędzać razem czas, bo bycie w społeczności pomaga nam zachować spokój na co dzień. 9. Nie żyją w ciągłym pośpiechu. Jedną rzecz, którą zauważają ludzie odwiedzający niebieskie strefy, jest to, że tempo tam jest po prostu wolniejsze. Ludzie mają więcej czasu na takie podstawowe rzeczy jak spacer, rozmowa, jedzenie czy odpoczynek. I paradoksalnie to może być jedna z najzdrowszych rzeczy dla naszego organizmu, czyli po prostu zwolnienie, a nie tryb ciągłego pośpiechu, ciągłego stresu. I punkt 10. Ich życie jest bardzo proste. Chyba najbardziej zaskakująca obserwacja z tych wszystkich badań jest taka, że styl życia tych ludzi jest bardzo prosty. Naturalne jedzenie, codzienny ruch, relacje z bliskimi, a my z drugiej strony próbujemy rozwiązywać problemy zdrowotne dużo bardziej skomplikowanymi metodami, jakimiś też nowymi lekami, czy kupując nowe rzeczy. Najciekawsze w tych wszystkich zasadach, nawykach jest to, że żadna z nich nie jest ekstremalna. Ci ludzie, którzy dożyli tego wieku, robią te rzeczy, które my robimy na co dzień również, robią je troszkę w inny sposób, czyli przywiązują też do nich większą wagę, więcej uwagi, żyją właśnie tu i teraz, cieszą się tymi mniejszymi rzeczami, więcej się ruszają, naturalnie jedzą i to przynosi właśnie te efekty. Może właśnie w tym tkwi sekret długiego życia, żeby znaleźć swoje tempo i nim podążać. Jeśli interesują Was tematy zdrowego, spokojnego, a przede wszystkim długiego życia, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia też dzwoneczka, żebyście nie przegapili następnego materiału, a jeśli podobał Wam się ten, to zostawcie też kciuk w górę.